Witam Was na moim kanale. Dzisiaj parę słów o wizie sponsorowanej 482, czyli Temporary Skills Shortage Visa. Powiem Wam m.in. kto może ubiegać się o tą wizę, na jak długo jest ona przyznawana i jaki jest jej koszt. A dodatkowo odpowiem na zasadnicze pytanie, czyli czy można zmienić pracodawcę będąc na tej wizie w Australii i co zrobić w przypadku utraty pracy. Ja do Australii przyjechałam w lutym tego roku właśnie na wizie sponsorowanej 482 i pracuję tutaj w branży badań klinicznych. Cały proces od wysłania CV poprzez złożenie aplikacji wizowej do przeprowadzki i finalnie podjęcia pracy w Australii zajął mi niecałe 5 miesięcy. I oto 10 rzeczy, które musisz wiedzieć o wizie sponsorowanej 482 w Australii. Kto może ubiegać się o wizę? Wiza sponsorowana 482 to wiza, która umożliwia australijskiemu pracodawcy znalezienie pracownika o określonych kwalifikacjach i zawodzie, którego obecnie brakuje na rynku pracy. Aby uzyskać taką wizę, musisz zostać nominowany do objęcia stanowiska, które obecnie znajduje się na jednej z list zawodów zamawianych w Australii, a Twój pracodawca musi mieć status sponsora, aby Cię nominować do objęcia tego stanowiska. Ważne jest też to, że musisz posiadać minimum 2 lata doświadczenia na tym bądź pokrewnym stanowisku, aby Twoja aplikacja została rozpatrzona pozytywnie. Na jak długo przyznawana jest wiza? Mamy dwa rodzaje wizy sponsorowanej 482 i jest to Short Term Stream i Medium Term Stream. Pierwsza jest przyznawana na 2 lata, a ta druga jest przyznawana na 4 lata. Jaki jest koszt uzyskania wizy? Koszt uzyskania statusu sponsora to $420, a koszt nominacji pracownika do uzyskania tej wizy to $330. I te koszty zawsze pokrywa pracodawca. Kolejny koszt to złożenie wniosku wizowego i opłata za jednego aplikanta za wizę Short Term Stream to $1265, a za wizę Medium Term Stream to $2645. I te koszty mogą pozostać po stronie pracownika, ale nie muszą. Wszystko zależy od warunków umowy między Tobą a pracodawcą i ja akurat tych kosztów nie ponosiłam. Czy można wyjeżdżać za granicę posiadając tę wizę? Tak, posiadając tę wizę można wjeżdżać i wyjeżdżać do Australii bez ograniczeń. Nie dotyczy to jednak sytuacji pandemii. Jak szybko należy rozpocząć pracę od otrzymania wizy? Pracę należy rozpocząć w ciągu 90 dni od przyjazdu do Australii lub w ciągu 90 dni od przyznania wizy, jeżeli w momencie jej przyznawania jesteś już na terenie Australii. Czy istnieje możliwość ubiegania się o prawo stałego pobytu? Tak, ale tylko jeżeli jesteś posiadaczem wizy Medium Term Stream. Doświadczenie zawodowe zdobyte na tej wizie w Australii daje Ci szansę ubiegania się o prawo stałego pobytu już po 3 latach pracy. Co jest warunkiem utrzymania wizy? Istnieje kilka warunków utrzymania wizy, a najważniejsze to przede wszystkim utrzymanie pracy w firmie, która nominowała Cię do tej wizy, utrzymanie licencji, prawa wykonywania zawodu lub innego dokumentu, który upoważnia Cię do wykonywania zawodu właśnie na tej wizie i kolejne to utrzymanie odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego przez cały okres trwania wizy, czyli regularne opłacanie składek. Czy zmiana pracodawcy jest możliwa? Na wizie sponsorowanej 482 możesz pracować tylko w zawodzie, którego dotyczy przyznana wiza, u pracodawcy, który nominował Cię do podjęcia pracy na terenie Australii. Zmiana pracodawcy jest możliwa, jednak nie jest to tak łatwe jak w przypadku normalnej zmiany pracy. Aby zmienić pracę, musisz po raz kolejny znaleźć pracodawcę, który posiada status sponsora na terenie Australii i który ponownie nominuje Cię do objęcia stanowiska jednolitego z wizą, którą już posiadasz. Co zrobić w przypadku utraty pracy? Od tego momentu zegar tyka, a Ty masz 60 dni, aby znaleźć nowego pracodawcę, który ma status sponsora na terenie Australii i który nominuje Cię do zajęcia stanowiska jednolitego z wizą, którą już posiadasz. Innym rozwiązaniem jest zdobycie jakiejkolwiek innej wizy, która umożliwi Ci dalszy, legalny pobyt w Australii. W innym wypadku musisz niestety Australię opuścić. Czy można uwzględnić partnera lub rodzinę na tej wizie? Tak, jeżeli spełniasz wymogi otrzymania wizy sponsorowanej 482 i masz partnera lub rodzinę, z którą planujesz przeprowadzić się do Australii, to możesz uwzględnić te osoby na swojej aplikacji. Jeżeli wiza zostanie Ci przyznana, wówczas te osoby na Twojej aplikacji uzyskają automatycznie prawo pobytu i pracy na terenie Australii. To było dokładnie 10 rzeczy, które musisz wiedzieć o wizie sponsorowanej w Australii. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, dajcie znać w komentarzu, a jeżeli uważacie tę treść za przydatną, subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia!